Dlaczego Noctua nie produkuje wentylatorów o grubości 30 mm, jak chociażby Phanteks? Bo po prostu nie musi. Siedem lat temu, w 2018 roku, austriacka Noctua zaprezentowała swój rewolucyjny wentylator NF-A12X25, który na nowo zdefiniował standardy wydajności w klasie 120 mm. Konkurencja próbowała na różne sposoby nadgonić Noctuę, stosując różne triki, np. zwiększając grubość wentylatora do 30 mm, tak jak w Phanteksie T30. Dzisiaj Noctua prezentuje swoją nową generację wentylatorów 120 mm, inspirowaną konstrukcją A14X25G2. Przed Wami Noctua NF-A12X25G2. Zapraszam. Zaczniemy tradycyjnie od opakowania i jego zawartości. Wentylator trafia do nas w eleganckim kartoniku z odświeżoną szatą graficzną. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pudełka znajdziemy mnóstwo informacji o technologii i osiągach. Noctua jak zawsze dba o szczegóły. Po otwarciu od razu widzimy dane techniczne oraz sam wentylator, zabezpieczony dodatkowo papierowym ringiem pomiędzy ramą a łopatkami. W osobnym kartoniku znajdziemy akcesoria. 4 gumowe kołki do beznarzędziowego montażu w obudowie, gumową uszczelkę do zastosowania z chłodnicami, 4 klasyczne śrubki montażowe, rozgałęźnik typu Y do podłączenia dwóch wentylatorów, 30 cm przedłużacz PWM oraz adapter LNA, który ogranicza maksymalne obroty z 1800 do 1500 rpm. Nowa A12 bazuje na konstrukcji swojego starszego brata i oferuje szereg zaawansowanych rozwiązań, ale zanim do nich przejdziemy, zapraszam na podstawowe dane techniczne. NF-A12X25G2 to 120 mm wentylator z pełną kwadratową ramą o standardowej grubości 25 mm. Rama została wykonana z wytrzymałej mieszanki tworzyw ABS i PBT, a łopatki z polimerów ciekłokrystalicznych wzmocnionych włóknem szklanym, znanego jako Sterox. Dzięki temu udało się zredukować prześwit między końcówkami łopatek a ramą do zaledwie pół mm. W porównaniu do poprzednika maksymalne obroty zostały obniżone z 2000 do 1800 rpm i szczerze mówiąc trudno zrozumieć, czemu Noctua nie pozostała przy wyższym limicie. Mimo to nowa wersja i tak przewyższa poprzednika. Przepływ powietrza wzrósł do 107,3 m3 na godzinę, to około 5% więcej. Ale największy postęp widać w ciśnieniu statycznym. 3,14 mm supa wody, co oznacza absurdalny wzrost aż o 34% względem poprzednika. To ogromna różnica, szczególnie istotna przy zastosowaniach z dużym oporem przepływu. I co najciekawsze, te osiągi idą w parze z nieznacznie niższym poziomem hałasu. Standardowy przewód ma długość 20 cm, jest zabezpieczony koszulką termokurczliwą i zakończony 4-pinowym złączem PWM. Dodatkowo w zestawie znajdziemy 30 cm przedłużacz, przydatny w większych obudowach. Warto zaznaczyć, że wentylator nie obsługuje łączenia szeregowego, ale w zestawie znajduje się rozgałęźnik typu Y, który pozwala podłączyć dwa wentylatory do jednego gniazda. Małym zgrzytem mogą być kolorowe przewody widoczne przy złączu. W mojej opinii nieco psują one estetykę całości. Jeśli interesują Cię zagadnienia techniczne, to ta sekcja na pewno Ci się spodoba, bowiem Noctua tryska niuansami technicznymi. A12X25G2, podobnie jak poprzednik, wykorzystuje polimery ciekłokrystaliczne wzmacniane włóknem szklanym. Materiał znany jako Sterox, czyli LCP. Czym się wyróżnia? LCP jest ekstremalnie sztywny i odporny na odkształcenia, znacznie lepszy od zwykłych materiałów używanych w wentylatorach. To przekłada się na mniejsze drgania, lepszą stabilność przy wysokich prędkościach i minimalny wpływ temperatury czy siły odśrodkowej. Dzięki temu możliwe było osiągnięcie rekordowo wąskiego prześwitu między łopatką a ramą, zaledwie pół milimetra. Zobaczcie, to tyle co nic, łopatka praktycznie dotyka ramy wentylatora. W nowym modelu znajdziemy też wiele sprawdzonych rozwiązań z poprzednich generacji. Na przykład mikrostruktury na wewnętrznych ścianach ramki,
po raz pierwszy pojawiły się już w NF-F12 w 2011 roku. Te drobne trójkątne wgłębienia tworzą tak zwaną warstwę przyścienną, która przeciwdziała odrywaniu się przepływu od łopatki. To właśnie separacja przepływu jest jedną z głównych przyczyn hałasu i spadków wydajności. Można to porównać do wgnieceń na piłce golfowej. Zmniejszają opór powietrza i poprawiają stabilność trajektorii. Tutaj działa to podobnie, ale w mikroskali. Kolejny detal to stopniowy wlot powietrza, który ułatwia przejście przepływu z laminarnego na turbulentny. Brzmi groźnie? W praktyce oznacza to lepsze przyleganie powietrza do ramki, mniej strat i cichszą pracę, bo laminarne ssenie potrafi szumieć bardziej jednostajnie i dokuczliwie, a rozbity turbulentny profil jest po prostu przyjemniejszy w odbiorze. Wentylator wyposażono w 9 łopatek z charakterystycznymi kanałami przyspieszającymi przepływ, czyli wcięciami, które zwiększają prędkość powietrza w newralgicznych miejscach, pomagając zapobiegać separacji przepływu, poprawiając rozkład ciśnień i zwiększając ogólną efektywność. Same łopatki mają dosyć złożoną geometrię. Przypiaści są wygięte do tyłu, a dalej stopniowo zakrzywiają się do przodu, przypominając nieco sierp. Taki kształt kieruje więcej powietrza ku zewnętrznym obszarom łopatki, dzięki czemu obciążenie rozkłada się równomiernie na całej jej długości, co korzystnie wpływa na stabilność przepływu i ogranicza wibracje. Nowością są miniaturowe winglety na końcówkach łopatek. Ich zadaniem jest ograniczenie tzw. wirów końcowych, które powstają w wyniku różnicy ciśnienia między stroną ssącą a ciśnieniową łopatki. W uproszczeniu, po jednej stronie łopatki powietrze jest zasysane, a po drugiej tłoczone. W rejonie końcówek łopatek powietrze próbuje się przedostać z obszaru wysokiego do niskiego ciśnienia, co prowadzi do powstawania spiralnych wirów, które są źródłem oporu i hałasu. To zjawisko dobrze znane jest również w lotnictwie. Na końcówkach skrzydeł samolotów montuje się winglety, właśnie po to, by ograniczyć te wiry i poprawić efektywność aerodynamiczną. W wentylatorach zasada jest ta sama. Winglety redukują intensywność wirów końcowych, co przekłada się na niższy hałas, większą wydajność i mniejsze straty. Elementy aerodynamiczne znalazły się także na piaście wentylatora, gdzie pełnią funkcję turbulatora. Wykorzystują siłę odśrodkową do kierowania przepływu powietrza ku zewnętrznym strefom łopatek, zwiększając ich efektywność. W środku siedzi znane i sprawdzone łożysko SSO2, jedno z najlepszych, jakie można znaleźć w wentylatorach. Działa podobnie do FDB. Tworzy stabilną warstwę oleju, która minimalizuje tarcie. A żeby zredukować efekt żyroskopowy, który potrafi prowadzić do zużycia osi, Noctua zastosowała magnes stabilizujący już od samego startu. Zmiany zaszły również w silniku. Nowy ETA-PERF charakteryzuje się wysoką efektywnością i cichą pracą, dzięki niskiej impedancji i nowoczesnemu systemowi sterowania NE-FD6 z czujnikiem Halla. Pozwala on osiągnąć wyższy moment obrotowy przy tej samej mocy. Technologia Super Torque zapewnia utrzymanie stałych obrotów niezależnie od obciążenia. Gdy inne wentylatory zwalniają pod wpływem rosnącego oporu, ten model trzyma obroty na poziomie, co przekłada się na stabilniejszą wydajność. Warto wspomnieć o jeszcze jednym bardziej zaawansowanym aspekcie akustyki, który realnie wpływa na odbiór dźwięku oraz odczucie akustyczne. Chodzi o tzw. efekt dudnienia. Efekt ten pojawia się, gdy dwa lub więcej wentylatorów pracują z bardzo bliskimi prędkościami obrotowymi, np. w konfiguracji push-pull oraz na chłodnicy, gdy mamy 2 lub 3 wentylatory obok siebie. Wtedy drobna różnica częstotliwości powoduje, że fale dźwiękowe nakładają się na siebie i okresowo wzmacniają i wygaszają, w efekcie czego słyszymy bardzo nieprzyjemne dudnienie, pulsacyjny dźwięk, który jest dosyć irytujący. Noctua odpowiada na ten problem, oferując zestaw A12X25G2 SX2PP. Dwa wentylatory fabrycznie dobrane pod kątem pracy razem, z niewielką różnicą prędkości obrotowej w zakresie kilkudziesięciu RPM. To powoduje, że ich fale dźwiękowe nie synchronizują się idealnie, co eliminuje efekt dudnienia i sprawia, że dźwięk jest bardziej harmonijny. Co ważne, taki mechanizm można z powodzeniem zastosować także w konfiguracjach z 3 wentylatorami. Na przykład 2 wentylatory z zestawu SX2PP plus 1 standardowy. W takim układzie wolniejszy z wentylatorów SX2PP można opcjonalnie obniżyć za pomocą adaptera LNA, podczas gdy wentylator standardowy pracuje z normalną prędkością. Nawet bez użycia adaptera, niewielka różnica prędkości między wentylatorami rzędu kilkudziesięciu RPM znacząco poprawia charakterystykę akustyczną całego zestawu i eliminuje efekt pulsacji dźwięku. To bardzo zaawansowane zagadnienie, które łączy w sobie elementy akustyki i mechaniki fal, dlatego zasługuje na osobny, dedykowany film, który z pewnością kiedyś dla Was przygotuję.
Wentylatory zostały przetestowane za pomocą ulepszonego tunelu aerodynamicznego stworzonego przez firmę Endorphi. Tunel bazuje na konstrukcji zwężki Venturiego, gdzie pomiar przepływu powietrza przeprowadzany jest za pomocą anemometru umieszczonego pomiędzy dwiema częściami tuby. Każdy wentylator został przetestowany na 3 chłodnicach o różnej grubości, w konfiguracji push oraz na jednej chłodnicy w konfiguracji pull. Dodatkowo testy obejmowały wydajność na kratce wentylacyjnej obudowy oraz czystą wydajność bez przeszkód. Głośność wentylatora była mierzona 20 cm od boku wentylatora na danej przeszkodzie. Testy zaczynamy od pomiaru wydajności wentylatorów w najbardziej czystej konfiguracji, bez kratki, chłodnicy ani filtra, czyli bez żadnych przeszkód, które mogłyby wpływać na przepływ powietrza. Na wykresie pionowa oś przedstawia przepływ powietrza w metrach sześciennych na godzinę, a poziom głośności w decybelach. Widać wyraźnie, że nowa A12X25G2 od Noctuły oferuje topową wydajność. Co ciekawe, przy najniższym poziomie hałasu minimalną przewagę uzyskuje wentylator Thermaltake'a. Nowa A12 bez większego problemu pokonała zarówno Fantexa T30, jak i swojego poprzednika A12X25 pierwszej generacji. Niemniej jednak ten test jest najmniej użyteczny, bardziej stanowi ciekawostkę i odniesienie, byście mieli świadomość, jak zmienia się wydajność wentylatora w zależności od przeszkód. Zerknijmy teraz na szczegółowe wykresy. Dodajemy pierwszą przeszkodę, klasyczną kratkę wentylacyjną z obudowy. To typowy scenariusz, w którym wentylator jest zamontowany na tylnej ściance lub górze obudowy i wyrzuca powietrze z wnętrza komputera. Mimo że opór powietrza nie jest tu szczególnie duży, wykres pokazuje zauważalną zmianę. A12X25G2 zdecydowanie się wyróżnia i zdobywa widoczną przewagę nad pozostałymi modelami wentylatorów. Jest to bez dyskusji najwydajniejszy wentylator do obudowy. Zerknijmy teraz na szczegółowe wykresy. Czas na test z najbardziej klasyczną przeszkodą spotykaną w gotowych zestawach chłodzenia cieczą, cienką chłodnicą AJO o grubości 27 mm. To dokładnie taki model radiatora, jaki znajdziemy w większości kompaktowych zestawów chłodzenia wodnego. W tym przypadku pochodzi on z Silent Loopa 2 od Be Quieta. Na tego typu chłodnicy nowa Noctua A12X25G2 notuje imponujący wzrost wydajności i zdecydowanie obejmuje prowadzenie, zostawiając konkurencję w tyle. Co więcej, choć poprzednia generacja A12 również bez większych problemów pokonywała Fantexa, to nowy model po prostu odlatuje, oferując znacznie wyższe osiągi. Zerknijmy teraz na szczegółowe wykresy. Chłodnica EKA Surface P120M świetnie współgra z Fantexem T30, co doskonale widać na wykresach. Mimo to nowy wentylator Noctuły wychodzi z tego pojedynku zwycięsko. Choć przewaga jest minimalna, to jednak jest zauważalna. Warto podkreślić, że Fantex T30 jest wentylatorem grubszym o 5 mm. Co ciekawe, Thermaltake TACFan 12 Pro zdołał minimalnie wyprzedzić starszą generację A12 przy tej chłodnicy. To bardzo dobry wynik.
Zerknijmy teraz na szczegółowe wykresy. W układzie pól wentylator radzi sobie nieco słabiej, ale nadal osiąga bardzo wysoką topową wydajność. Phanteks T30 ma lepsze wyniki przy niższych poziomach hałasu, jednak przy wyższych ustępuje nowemu wentylatorowi Noctuły. Bardzo dobre wyniki prezentuje tutaj także TAC Fan 12 Pro. Zerknijmy teraz na szczegółowe wykresy. Na koniec mamy prawdziwego Final Bossa. Chłodnicę o grubości aż 60 mm z bardzo gęstym użebrowaniem 12 fpi i żaluzjowanymi finami, które dodatkowo zwiększają opór powietrza. Mimo tak wymagających warunków, Noctua znów pokazuje klasę, wyraźnie wygrywając z Phanteksem T30 i starszą A12X25. Wentylator Thermaltake'a także radzi sobie dobrze, minimalnie pokonując Phanteksa, ale wciąż pozostając za nową Noctuą. Warto zwrócić szczególną uwagę na to, jak bardzo różni się wydajność poszczególnych wentylatorów w zależności od charakteru i stopnia oporu, jakie stawia dana przeszkoda. Na cienkiej chłodnicy IO, typowej dla większości kompaktowych zestawów chłodzenia wodnego, wentylator Thermaltake'a wypadał nieco słabiej niż starsza generacja Noctuły A12. Jednak w przypadku bardziej wymagającej chłodnicy Bixki RC120, która dzięki większej grubości, gęstemu użebrowaniu oraz żaluzjowanym finom znacząco utrudnia przepływ powietrza, sytuacja uległa odwróceniu. Tutaj Thermaltake nie tylko zdołał przebić starszą Noctuę, ale także wyprzedził Phanteksa T30, choć nadal pozostawał w tyle za najnowszą generacją Noctuły. To pokazuje, jak bardzo kluczowe jest dopasowanie wentylatora do konkretnego zastosowania. Różne konstrukcje radiatorów mogą zupełnie inaczej wpływać na efektywność chłodzenia i kulturę pracy wentylatora. Podsumowując, Noctua A12X25G2 utrzymuje konsekwentnie najwyższy poziom wydajności, niezależnie od rodzaju przeszkody, co czyni ją niezwykle uniwersalnym i pewnym wyborem, zarówno do lekkich, jak i bardziej wymagających konfiguracji chłodzenia.
No i stało się, Fantex T30 pokonane i to bez zwiększenia grubości do 30 mm. Noctua udowodniła, że da się osiągnąć absolutny top bez takich trików. I to tylko pokazuje, jak zaawansowana jest to konstrukcja. Bez cienia wątpliwości Noctua NF-A12X25G2 to najwydajniejszy wentylator, jaki możecie kupić tu i teraz. Bez żadnych kompromisów. No może z jednym, zauważcie, że na maksymalnych obrotach nie zobaczycie tego wentylatora na szczytach wykresów, ale tutaj też nie o to chodzi. Noctua nigdy nie stosowała w swoich takich klasycznych wentylatorach bardzo wysokich obrotów i tutaj chodzi o zachowanie pewnego balansu między właśnie obrotami a używalnością tego wentylatora, żeby ten balans był odpowiedni w stosunku do hałasu i nikt raczej nie trzyma suszarki 3000 RPM w domowych warunkach. Do tego jest inna seria Industrial od Noctuły. Także fani Noctuły wybierają te wentylatory raczej ze względu na stosunek wydajności do hałasu, a w tym aspekcie ten wentylator po prostu błyszczy. To wentylator, który oferuje świetne osiągi w każdej sytuacji, czy to na chłodnicy, czy jako typowy case fan. Jest to dla mnie najbardziej wszechstronny model na rynku, ponieważ trudno znaleźć inny wentylator, który byłby tak równy i przewidywalny we wszystkich sytuacjach. Jeśli chodzi o akustykę, to jest tutaj bardzo dobrze. Tak subiektywnie powiedziałbym, że ten dźwięk wentylatora jest taki aksamitny, ale to sami musicie ocenić na próbkach dźwięku, które Wam dostarczam. Ale jedną rzecz muszę zaznaczyć. W konfiguracji pool na chłodnicy Noctua A12X25G2 nie ma takiego nieprzyjemnego, wysokiego tonu jak inne wentylatory typu Be Quiet, Fantex czy na przykład Thermal Take, więc tutaj jest to rzadkość i naprawdę godne, żeby o tym zaznaczyć, bo naprawdę ten wentylator w poolu brzmi bardzo dobrze. W kwestii zawartości opakowania klasyka Noctuły dostajemy wszystko co potrzeba, wszystko jest przemyślane i na tip-top. Jakość wykonania rewelacja. No może poza tym jednym aspektem, jeśli chodzi o te kolorowe przewody, które mogą rzucać się w oczy, ale jest to raczej kwestia estetyczna. Jeśli chodzi o ceny, to niestety ich nie znam, ja to nagrywam przed premierą i się nie dopytałem. Dzisiaj mamy premierę, jak to oglądacie, ale też nie wiadomo jak to w Polsce będzie wyglądać, ale możemy pozgadywać, ponieważ jak A12 poprzedniej generacji kosztuje 140 zł, czasami za 120 da się wyrwać, A14 G2 kosztuje 170, więc myślę, że A12 G2 może kosztować około 150 zł. Czy to dużo? Tak, ale zauważcie, że otrzymujemy wentylator absolutnie rewelacyjny. Rewelacyjny pod względem kultury pracy, wydajności, jakości wykonania, wsparcia Noctuły, 6 lat gwarancji, świetne, niesłyszalne łożysko, no to musi po prostu kosztować. Teraz mam jeszcze taką rozkminę, czy Noctua może nie pracuje nad jakąś A12X30. Dobrą bazę już mają i taka 30 mm wersja A12 mogłaby nieźle namieszać na rynku wentylatorów 120 mm i go po prostu wywrócić. No ciekawe, na razie trzymają się tych 25 mm, ale kto wie, może w przyszłości ja chętnie taki wentylator bym zobaczył, bo jednak jest to większe pole do popisu. No i teraz jeszcze tak się zastanawiam, co zrobi konkurencja, bo wydajność poszła mocno w górę i pytanie, czy teraz nie zaczniemy widywać wentylatorów 40 mm. Fantex już może coś tam szykuje, kto wie. Wojna na milimetry trwa, tylko pytanie, czy grubość wystarczy jak finezji brak. To chyba wszystko ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnych filmów. Na razie, cześć.